Myślę, że każdy, kto fotografuje, zetknął się z taką złotą radą, że trzeba zawsze fotografować na najniższym ISO. Wtedy będziemy mieli najlepszą jakość zdjęć. A co jeśli wam powiem, że to nieprawda, że takie podejście może wręcz pogorszyć wasze zdjęcia? Co więcej, samo ISO nie jest bezpośrednim winowajcą szumów fotografii cyfrowej, a odpowiednio użyte może wręcz je zminimalizować. Różni producenci stosują różne rozwiązania, dlatego dziś pokażę wam, jakie typy matryc możecie spotkać i co najważniejsze, jak samodzielnie sprawdzić, jak wasz sprzęt działa, by wycisnąć z niego jak najlepsze zdjęcia. Zostańcie do końca, a zdradzę wam, jak sam ustawiam aparat, żeby mieć pewność najwyższej jakości fotografii. Cześć, witajcie serdecznie. Zacznijmy od podstaw. Czy wiecie, że ISO w aparacie cyfrowym to już nie to samo, co czułość filmu? Nazwa ISO pochodzi od Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej, która ustandaryzowała czułości filmów analogowych bodajże w latach 70. Dzięki temu oznaczenie, np. ISO 400, gwarantowało taką samą reakcję na światło, niezależnie od producenta kliszy. Proste i genialne, prawda? Fotografowie wiedzieli, że wyższe ISO na filmie oznaczało zwykle większe ziarno, bo wymagało to większych kryształków halogenków srebra. Nawet wtedy nie do końca była to prawda, ale fotografia cyfrowa to już zupełnie inna bajka. W naszych aparatach matryca jest jedna i ma tylko jedną natywną światłoczułość. Ilość światła, którą rejestruje, zależy tylko od czasu otwarcia migawki i wartości przysłony. A ISO? Działa bardziej jak pokrętło głośności w waszych głośnikach. Jeśli sygnału światła jest mało, podkręcamy ISO, czyli wzmacniamy ten sygnał. Jak dokładnie działa to pokrętło, zależy już od konkretnego aparatu i dzisiaj sobie o tym opowiemy. Rozrysujmy sobie, w jaki sposób aparat przetwarza sygnał z matrycy i tworzy zdjęcie. Zaczniemy od samego sensora, który właśnie generuje nam sygnał elektryczny i ten sygnał elektryczny trafia do przetwornika analogowo-cyfrowego, który zamienia sygnał elektryczny właśnie na sygnał cyfrowy i właśnie ten sygnał cyfrowy jest podstawą dla naszych plików RAW, które są tworzone właśnie już po tym kroku. Jak widzicie, taki system może bardzo fajnie działać, kiedy mamy mocny sygnał, który trafia na matrycę, jest dużo światła i dostajemy bardzo intensywny sygnał, który możemy bezpośrednio wykorzystać właśnie w tym przetworniku AC. Tak działa właśnie bazowe ISO. Przy innych wartościach ISO wykonuje dodatkowe operacje na sygnale z sensora, wzmacnia go, zanim fotografia zostanie zapisana. No dobrze, ale skąd w takim razie biorą się te nieszczęsne szumy? Większość z nas kojarzy, że elektronika po prostu potrafi szumieć. Podkręćcie głośniki na maksa bez odtwarzania muzyki. Kojarzycie ten szum? Podobnie jest w aparatach, ale to nie wszystko. Czy wiecie, że nawet z idealną, bezszumową elektroniką na waszych zdjęciach i tak pojawiłby się pewien rodzaj ziarna? Wynika to z tego, że tak naprawdę to mamy aż dwa rodzaje szumów, które wpływają na nasze zdjęcia. I ten pierwszy to jest szum, o którym mówiliśmy, czyli szum ten elektroniczny, wynikający po prostu z szumienia elektroniki w aparacie. Ale mamy jeszcze drugi rodzaj szumu, który wynika z właściwości działania światła. Nazywamy go szumem śrutowym lub fotonowym. Wynika on z samej natury światła i to jest często dominujący szum na naszych zdjęciach. Fotony, zwłaszcza gdy jest ich mało, padają na piksele matrycy w sposób losowy. Zawsze padają losowo, ale jak ich jest mało, to bardziej to widać. Wyobraźcie sobie pierwsze krople deszczu na chodniku. Niektóre płyty będą mokre, inne suche, a na niektóre spadnie tylko kilka kropel. Mimo że deszcz czy też światło w sensorze pada równomiernie, lokalnie są różnice. Dopiero gdy porządnie się rozpada, to te różnice przestają być tak widoczne. To ten sam powód, dla którego buduje się wielkie radioteleskopy, czy stosuje większe anteny satelitarne, no bo światło to koniec końców sygnał, który odbieramy. By zebrać więcej sygnału, musimy mieć większy sensor i dlatego większe matryce przy tej samej technologii generują mniej szumów niż te mniejsze. No bo fizycznie zbierają więcej światła. I to jest pierwszy, absolutnie kluczowy wniosek. Musimy dążyć do tego, by na matrycę padło jak najwięcej światła. Jak?
Szerzej otwarta przysłona, dłuższy czas naświetlania, czy też już wspomniany wcześniej większy sensor, ale tego już fizycznie nie zrobimy. To tłumaczy trochę, dlaczego ta porada o niskim ISO może czasami działać. No bo przy niskim ISO możemy zebrać więcej światła. Ale co jeśli nie możemy sobie pozwolić na długie czasy czy otwartą przysłonę? Fotografujemy dzikie ptaki i potrzebujemy zamrozić ruch super szybką migawką. A może nocne niebo, gdzie zbyt długi czas naświetlania zamieni gwiazdy w smugi? Powiedzmy, że warunki wymuszają na nas czas 8 sekund. Jakie ISO da mniej szumów? Bazowe 100 i później rozjaśniamy to w komputerze, czy na przykład ISO 1600, które nam podpowiada aparat? No i tutaj wchodzi w grę drugi rodzaj szumu, generowany przez elektronikę aparatu. Zanim pójdziemy dalej, to chciałbym Wam bardzo podziękować, bo zbliżamy się do 10 000 subskrybentów. I z tej okazji zapraszam Was na super promocję mojego kursu Lightrooma. Z kodem Jestem Widzem aż 300 zł taniej, a osoby, które zdążą się zapisać przed 10 000 subskrypcji, otrzymają za darmo dostęp do kolejnego kursu Podstawy fotografii, który planuję udostępnić w ciągu najbliższych tygodni. Jeśli więc widzicie, że Wasze zdjęcia mają niewykorzystany potencjał, a czujecie się przytłoczeni przez Lightrooma, to na moim kursie nauczycie się korzystać ze wszystkich narzędzi i wydobędziecie ukryte piękno ze swoich fotografii. Jeszcze raz wielkie dzięki za Wasze wsparcie i wracamy do filmu. Wróćmy sobie na chwilę do naszego układu. Jak pamiętacie, tutaj mamy wersję, w którym mamy bazowe ISO. Jest silny sygnał z matrycy i on sobie trafia do przetwornika. Cały czas w takim układzie generowane są szumy i one są coraz większe, im dalej jesteśmy już w tym układzie, czyli im dalej od matrycy, bliżej do przetwornika analogowo-cyfrowego, te szumy narastają. Co więcej, sam przetwornik też dodaje trochę szumów, no i sygnał dopiero po tym przejściu przez konwersję jest już odporny na dalsze zaszumiania. Zobaczmy, co się stanie, kiedy mamy jednak sygnał z matrycy słaby przy słabym świetle. On niestety, ale zaczyna przegrywać z tym szumem, który tutaj widzimy. No i żeby usprawnić trochę całą sytuację, do tego układu wprowadza się jak najbliżej sensora wzmacniacz. I ten wzmacniacz tutaj sobie istnieje, narysujemy go w ten sposób i on sprawia, że ten sygnał jest tutaj wzmacniany. I owszem, on już zawiera, jeżeli chodzi o szumy, ten szum śrutowy, czyli fotonowy, on już też zawiera jakieś tam szumy matrycy, ale jest silniejszy od szumu generowanego w dalszej części układu. Dzięki czemu powiększając tutaj za pomocą na przykład ISO 1600 powiększamy sobie to wszystko i nie mamy już problemów z tymi szumami, które się dalej pojawiają, bo ten czerwony kolor tutaj, przypominam, to są szumy. I dzięki temu jesteśmy w stanie naprawdę sobie poprawić jakość sygnału, który trafia do przetwornika i ten przetwornik też już pracuje w całym zakresie, nie musi on już tutaj popełniać dodatkowych błędów zaokrąglania sygnału. Wszystko to jest optymalizowane pod dalszy zapis. No i tu uwaga, tutaj jest ten paradoks. Wyższe ISO, czyli większe wzmocnienie analogowe dla sygnału przed dotarciem do bardziej szumiących komponentów sprawia, że ogólny poziom szumów na zdjęciu będzie niższy. I chociaż wzmacniamy też szum z samej matrycy, to jednak sygnał staje się na tyle silny, że te późniejsze szumy elektroniki nie mają na niego już tak dużego wpływu. W naszym przykładzie z 8-sekundowym naświetleniem to właśnie ISO 1600 może być lepszym wyborem, jeśli chodzi o szumy, gdy na tym poziomie aparat stosuje właśnie to optymalne wzmocnienie analogowe. Fotografowanie na ISO 100 i agresywne podbijanie ekspozycji w programie graficznym wzmocniłoby wszystkie szumy tego toru elektronicznego, które przy tym ISO 1600 były już przykryte mocniejszym wzmocnionym sygnałem. Ale uwaga, nie wszystkie ustawienia ISO w Waszym aparacie działają tak samo. W praktyce oprócz tego dobrego wzmocnienia analogowego producenci stosują też wzmocnienie cyfrowe, już po konwersji sygnału na cyfrowy. Niektóre wartości ISO to po prostu cyfrowo rozmnożone wartości z realnie wzmocnionego analogowo ustawienia. Taki sam efekt uzyskalibyście przesuwając suwak ekspozycji w Lightroomie. Jak to rozpoznać? Często widać to na wykresach testowych, na przykład zakresu dynamicznego. I są to takie charakterystyczne schodki. Zobaczmy sobie na Canonie 6D. Tutaj mamy wysoko zakres dynamiczny i 2 razy w dół, skok do góry, czyli kolejne analogowe wzmocnienie i 2 kroki w dół w kolejnych wartościach ISO, skok do góry
i znowu 2 razy w dół, skok do góry i 2 razy w dół. W tych wszystkich krokach, gdzie nagle zwiększa się zakres dynamiczny, mamy to analogowe wzmocnienie, a w tych pozostałych wszystko odbywa się w sposób cyfrowy i tutaj właściwie po tym ISO 1200 mamy już wszystkie wzmocnienia praktycznie robione w sposób cyfrowy. Są tu jakieś drobne zawirowania, ale już aż tak dużo tego nie widać. Po co producenci to robią? Dla płynniejszej i dokładniejszej kontroli ekspozycji, co 1/3 czy 1/2 ekspozycji. Aparat często korzysta z najbliższego dobrego analogowego ISO, a potem cyfrowo koryguje do wybranej przez nas wartości. Ale w ostatnich latach pojawiły się jeszcze ciekawsze rozwiązania. Aby dalej walczyć z szumem elektroniki, producenci zaczęli integrować przetwornik analogowo-cyfrowy bezpośrednio na matrycy. To skraca drogę sygnału i poprawia jego jakość. Co więcej, wiele nowoczesnych aparatów posiada technologię Dual Gain albo Dual Native ISO. Oznacza to, że matryca ma 2 różne obwody odczytu lub 2 bazowe ISO. Jeden zoptymalizowany dla dużej ilości światła, np. ISO 100 i drugi dla słabego oświetlenia, np. ISO 400, 640 czy często to jest 800, który oferuje niższy szum odczytu kosztem nieco mniejszego zakresu dynamicznego. Tutaj mamy przykład Canona R5, gdzie mamy 2 takie wyraźne schodki na wykresie zakresu dynamicznego. Jeden przy ISO 100, a drugi przy ISO 400 i wygląda na to, że te pozostałe wartości tutaj są już czysto elektronicznie wzmacniane. No są tutaj drobne zawirowania, ale w praktyce możemy korzystać z tych 2 wartości, a kolejne wartości ISO, takie jak właśnie 3200 i tak dalej, możemy spokojnie już wyciągać za pomocą Lightrooma. W takim aparacie są właściwie tylko 2 prawdziwe ustawienia ISO, gdzie faktycznie coś istotnego zmienia się w sposobie przetwarzania sygnału. Wszystkie pośrednie lub wyższe wartości są uzyskiwane cyfrowo. No i tu dochodzimy do pojęcia ISO obojętności, czym z angielskiego ISO invariance. Aparat ISO invariant to taki, w którym powyżej pewnego bazowego ISO lub między stopniami tymi dual gain podniesienie ISO w aparacie daje praktycznie identyczny poziom szumu, jak zrobienie zdjęcia na niższym ISO i późniejsze rozjaśnienie go w programie graficznym. I popatrzmy sobie, tutaj mamy zdjęcie wykonane przy ISO 12800, 1/100 sekundy, przy f8, dokładnie takie same parametry ekspozycji przy ISO 400. Podejrzyjmy sobie, co się dzieje, kiedy o 5 działek ekspozycji zwiększymy ten sygnał po prawej stronie. No i zobaczymy, że te szumy są tutaj bardzo podobne. Aczkolwiek widać pewne jeszcze różnice, że jednak to ISO 400 ma minimalnie, ale jednak większe szumy. To by sugerowało, że są tu jeszcze jakieś dodatkowe zabiegi odszumiania po stronie aparatu. Dodam, że żeby pokazać tą ISO obojętność, musiałem tutaj wyłączyć odszumianie w szczegółach w Lightroomie. Tak samo wyłączyć musiałem odszumianie w aparacie, musiałem wyłączyć kompresję RAW-ów i musiałem wyłączyć elektroniczną migawkę, żeby można było dojść do takiego efektu. Także mimo, że na tych wykresach wychodzi, że jest to aparat ISO invariant, to w praktyce tak naprawdę przy takich domyślnych ustawieniach zazwyczaj uzyskamy dużo lepszy efekt, korzystając po prostu z ISO, które wypada nam bezpośrednio ze wskazań światłomierza. I zobaczmy jeszcze jedną sytuację. Zobaczmy w takim razie, jak różni się ISO tutaj 3200 od ISO 100, ja już sobie tutaj to rozjaśniłem. Różnica między tymi zdjęciami również jest 5-krotna. Tutaj wiemy, że występuje ten przeskok na wykresie. No i zobaczmy po raz kolejny, przy tych samych parametrach naświetlania wyższe ISO ma mniejsze szumy, ponieważ ten obwód tutaj jest optymalizowany pod pracę z niskim sygnałem, jeżeli chodzi o światło. I to jest kolejny przykład, że ISO nie powoduje szumów, a dobrze wybrane ISO może nam te szumy na zdjęciu zredukować. Niestety działa to tylko w jedną stronę. Ciemne zdjęcia możemy rozjaśnić programowo, uzyskując porównywalne szumy, ale przepalone zdjęcia, które zrobiliśmy na wyższym cyfrowym ISO, zazwyczaj zostaną przepalone, gdy już chcemy później obniżyć tą ekspozycję na komputerze. Wynika to z tego, że wraz ze wzrostem ISO zmniejsza się zakres dynamiczny. Powiększamy bowiem wycinek sygnału, dlatego najjaśniejsze partie po prostu giną. I tu ciekawostka.
Nie musi tak być. Niektóre kamery filmowe, np. od Blackmagic czy Panasonica, radzą sobie z tym problemem i zawsze rejestrują obraz w natywnym ISO matrycy, a wybrane przez użytkownika ISO jest tylko informacją dla postprodukcji lub podglądu. Nie przepalają obrazu. Czemu nie robią tego wszyscy? Ciężko powiedzieć. Prawdopodobnie chodzi o spójność z przyjętymi konwencjami i przyzwyczajeniami fotografów. Aczkolwiek patrząc na wcześniejszy eksperyment w Lightroomie możemy powiedzieć, że faktycznie producenci wolą sobie jeszcze zostawić jakieś możliwości poprawy sygnału, nawet jeśli nie wiemy dokładnie co tam się dzieje. Teoretycznie można ograniczyć w aparacie ISO do tych wartości bazowych za pomocą ustawień, ale niestety w praktyce odpowiedni poziom ekspozycji jest wymagany chociażby przez system autofokusa do wykrywania i śledzenia obiektów. Na szczęście w klasycznych scenariuszach nie jest to aż takie problematyczne, no bo automatyka światłomierza radzi sobie z unikaniem przepaleń. Jedynie w astrofotografii, no i generalnie w takich bardziej złożonych fotograficznie wyzwaniach warto ograniczyć się do bazowego ISO, tego zoptymalizowanego pod słabsze oświetlenie. Da to większy zakres dynamiczny, pozwalając na zachowanie więcej szczegółów w gwiazdach i mgławicach, czy na przykład rozbłysków światła w zorzach polarnych, które potrafią się przecież bardzo dynamicznie zmieniać. Jakie z tego możemy wyciągnąć wnioski? Po pierwsze, trzeba poznać swój aparat. Możecie wykonać prosty eksperyment. Ustawcie go na statywie, wybierzcie jakąś ciemną scenę ze szczegółami w cieniach i światłach, no i zróbcie serię zdjęć z różnymi, coraz to wyższymi ISO, ale z takim samym czasem i przysłoną. Potem w programie graficznym wyrównajcie te ekspozycje do tego samego poziomu. Na przykład fotografujcie tak, żeby dobrze było wszystko naświetlone przy ISO 6400, a później wszystkie te niższe kroki podnieście do góry, tak żeby to się wszystko zgadzało. Porównajcie później właśnie te szumy i detale w światłach. I czego szukamy? Szukamy progów, gdzie jakość obrazu wyraźnie się poprawia, lub gdzie dalsze podnoszenie ISO nie wnosi już nic poza cyfrowym rozjaśnieniem i potencjalnie przepaleniami. Jeśli nie chcecie eksperymentować, to polecam stronę Photons to Photos, na której znajdziecie wykres, który się nazywa Photographic Dynamic Range Shadow Improvement Chart. I tutaj macie przykład Canona R5 przy mechanicznej migawce, no bo to też ma wpływ, jak to wszystko działa. Zwróćcie uwagę, że tak jak pokazywałem na wykresie dynamicznym, tak naprawdę tutaj po wskoczeniu na ISO 400, kolejnych krokach już nie zyskujemy specjalnie, jeżeli chodzi o poprawę zakresu dynamicznego w cieniach. Tutaj macie starszego Canona R, który ma nieco inną matrycę i jak widzicie, to ta poprawa cały czas następuje i tutaj nie możemy powiedzieć o tym, że to jest ISO invariant. Zobaczmy sobie jeszcze Nikona D850. To był pierwszy z Nikonów, który coś takiego oferował. Jak widzicie tutaj właściwie od ISO 400 praktycznie nic się nie zmienia. Możemy spokojnie z tego zakresu tutaj korzystać i traktować go jako ISO invariant. Zobaczmy sobie Sony A7 IV i tutaj widzicie również mamy ISO 100 z jednym poziomem, ISO 400 z drugim i tu właściwie nic się nie zmienia. Dopiero w tych takich rozszerzonych ISO widać, że tutaj coś się jeszcze pojawia. Taki odwrócony trójkąt tutaj oznacza, że jest tutaj jeszcze zastosowana wewnątrz aparatu dodatkowa redukcja szumu. Prawdopodobnie jest to też programowe, więc nie musimy się specjalnie tym przejmować. Natomiast jak widzimy, takie płaskie fragmenty na tym wykresie oznaczają, że w tym zakresie możemy równie dobrze podnosić po prostu ekspozycję w Lightroomie, jak ustawiać te wartości w aparacie. Jeszcze raz chciałbym Wam pokazać, że warto też zwrócić uwagę, w jaki sposób konfigurujecie aparat. Tutaj mamy mechaniczną migawkę, tutaj mamy tryb APS-C, tutaj mamy elektroniczną migawkę, która trochę inaczej się zachowuje. Tak samo jak inaczej się zachowuje aparat w trybie szybkostrzelności. Także te wszystkie parametry tutaj warto brać pod uwagę i fotografować odpowiednio, wybierając poziom ISO. Przede wszystkim pamiętajcie o tym, że to światło samo już z siebie generuje szumy, te szumy śrutowe, więc jeśli zbyt mało go wpada na matrycę, musicie coś z tym zrobić. Upewnijcie się więc, że przysłona i czas naświetlania są optymalnie dobrane. Unikajcie przy tym zbyt długich czasów ekspozycji czy zbyt płytkiej głębi ostrości, jeśli miałoby to
pogorszyć ostrość obrazu. Mimo wszystko łatwiej jest odszumić zdjęcie niż odzyskać rozmyte detale. W codziennej fotografii pamiętajcie, że odpowiednio naświetlony obraz jest kluczowy nie tylko dla jakości zdjęcia, ale też dla prawidłowego działania systemu autofokusa, zwłaszcza w trudniejszych warunkach oświetleniowych. Ponadto dobra ekspozycja na wyświetlaczu pozwala nam lepiej ocenić kadr i kompozycję. Dopóki nie przepalacie świateł, po prostu wybierajcie ISO, które zapewni Wam komfort pracy i odpowiednie parametry, czas i przysłonę. W astrofotografii, gdzie mimo małej ilości światła łatwo przepalić gwiazdy czy jasne fragmenty mgławic, często najlepiej wybrać najniższe ISO z danego progu wzmocnienia. Na przykład to bazowe ISO 400 lub to drugie natywne ISO w systemie Dual Gain, czyli 400 czy 800. One pozwalają właśnie na poprawną ekspozycję bez przepaleń. Można tu sobie przy tym pozwolić na brak autofokusa i podglądu, bo ostrość można zablokować, a zdjęcie i tak zostanie poddane obróbce. Na koniec obiecane na wstępie moje ustawienia. Ja niechętnie sięgam po statyw, co pozwalałoby mi właśnie wydłużyć te czasy naświetlania, ale ja po prostu lubię fotografować z ręki, bo daje mi to więcej swobody w kadrowaniu. To z kolei wymusza krótsze czasy naświetlania, by zdjęcia były ostre. Przyznam się, że wolę się skupić na kompozycji i nie mam specjalnie obsesji na punkcie szumów. Łatwiej się skupić, zaprzęgając do pracy automatykę aparatu i po prostu uruchamiam sobie taką bardzo popularną obecnie funkcję, czyli Auto ISO. Używam go zarówno do krajobrazów, najczęściej wtedy w trybie preselekcji przysłony, jak i do fotografii dzikich ptaków, gdzie na przykład przełączam się w preselekcję czasu. Dzięki temu mam pewność, że autofokus sprawnie zadziała, a do tego widząc wskazanie Auto ISO mogę sobie ocenić, jak trudne zrobiły się warunki, no i mogę wtedy zareagować, na przykład otwierając tą przysłonę. Można więc śmiało powiedzieć, że ja się zupełnie tym ISO nie przejmuję, no bo te szumy, które dzisiaj widzimy, są naprawdę bardzo niskie, a do tego nawet jak już są, to wyglądają naprawdę w porządku. Na pewno nie chcę go blokować na najniższych wartościach, a jak już pokazałem Wam to przed chwilą, w niektórych sytuacjach wyższa wartość ISO poprawia szumy na zdjęciach. Natomiast w astrofotografii akurat sięgam po wartości natywne. Tutaj macie przykładowo zdjęcie na ISO 400 z kometą nad Mostem Rędzińskim we Wrocławiu. Robiąc zdjęcie w ten sposób wiedziałem, że korzystam z największego zakresu dynamicznego właśnie dla takich zdjęć, gdzie tego światła jest nieco mniej. Dajcie znać w komentarzach, co Wy sądzicie na ten temat. Generalnie jest tutaj dużo niuansów i szczegółów. Do tego ten temat prawie nie jest poruszany w Polsce. Dużo jest też tutaj takich legend, że ISO nie istnieje, że to jest kompletnie fałszywy wymysł, że możemy ustawić cokolwiek. Prawda jest taka, że każdy aparat ma tutaj bardzo specyficzną konfigurację. Warto wiedzieć, co się da, czego się nie da, ale w większości aparatów są niektóre ustawienia, które mają większe znaczenie. Są sytuacje, w których w ogóle można o tym wszystkim zapomnieć, ale lepiej zawsze wiedzieć, co mamy ze sobą i jak korzystać ze swojego aparatu, żeby uzyskać najwyższą jakość obrazu. Jeszcze raz bardzo Wam dziękuję za Wasze subskrypcje i przypominam z okazji właśnie 10 000 o wielkiej promocji na kurs Luminara. A jeśli o mnie chodzi, to wszystko na dzisiaj. Dzięki za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!